Fundacja Nkisi Gasi, co w języku malagaskim znaczy Dzieci Madagaskaru, stworzyłam razem z przyjaciółką w grudniu 2011 roku po swoim pobycie na Madagaskarze, kiedy zakochałam się w dzieciakach i po powrocie do Polski stwierdziłam, że chciałabym poszukać innych ludzi, którzy chcieliby się również zaangażować i pomóc sprawić, że dzieci będą mogły chodzić do szkoły i będziemy mogli je również nakarmić. Ona jest mamą dwójki bliźniaczek, no i tak się zaczęła właśnie historia, że tutaj ona, wiesz, sprzedawała tam drobne warzywa i siostra ją któregoś razu zobaczyła i takie dwie małe dziewczynki. No i właśnie tak się jej zapytała, czemu te dzieci nie chodzą do szkoły. No a ta kobieta powiedziała, że nie ma na to pieniędzy. No i wtedy właśnie siostra zadecydowała, okej, no to weźmy te dzieci do szkoły i poszukajmy jakichś osób w Europie, które chciałyby zapłacić za tą szkołę. No i tak właśnie się między innymi od tego to wszystko zaczęło i te dziewczynki są też dziećmi, które są na naszych takich zdjęciach, tych pierwszych, na stronie internetowej, na tych wszystkich informacyjnych materiałach i tak w sumie z nami dorastają, są też w naszym kalendarzu, więc właściwie znamy je od 4 lat i widzimy jak rosną. Zobaczyliśmy je na ulicy, tam dziewczynkę któregoś dnia i wyglądała jak dziecko z porażeniem mózgowym, a jest normalnym dzieckiem, więc zapytał się mamy, co się stało i tak dalej, on zaczął nam opowiedzieć jakieś historie o kameleonach i w ogóle, że ta mała zabiła kameleona, więc teraz porusza się jak kameleon. Do tego doszła jeszcze jakaś historia, że gdzieś tam byli, nie poszli do normalnego lekarza, tylko do jakiegoś tutaj znachora. No i przyprowadziliśmy ją do szkoły, porozmawiała z siostrą malgaską i ta siostra jakby namówiła mamę, że trzeba jechać do lekarza coś zrobić. No i dobrze, że się tak stało. My jako biali nie możemy w to ingerować, więc siostra malgaska z nią porozmawiała. Mama pojechała do szpitala sprawdzić, no nie wiem, zobaczyć normalnego lekarza. Się okazało, że to przez jakąś infekcję, nie wiem, czy to był pasożyt, czy to była bakteria, ale mózg tej dziewczynki został zaatakowany i dlatego ona nie mogła w ogóle mówić, nie mogła się normalnie zachowywać, poruszać, miała wykrzywioną twarz, ręce, straszne to było. No ale dzięki temu, że tak szybko zareagowaliśmy, wysłaliśmy ją do lekarza, zapłaciliśmy też za to, bo dla tych ludzi, którzy nie mają nic, wizyta u lekarza jest niemożliwa do wykonania i nie mają na to pieniędzy. I dzięki temu, że daliśmy im też pieniądze na leki, mała teraz wróciła już po miesiącu do szkoły i wszystko jest z nią okej. Wcześniej rano dzieci dostają kubek mleka, bo mamy też taką akcję szklanka mleka i dla tych dzieci z najmłodszych klas i dzieci, które są przed egzaminem do szkoły gimnazjalnej, dzieciaki przychodzą i wypijają kubek mleka, bo to są w ogóle strasznie duże niedobory wapnia u społeczeństwa, popsute zęby, w strasznym stanie są zęby, kości mają bardzo słabe, że często wiesz, się podeprą, dziecko się podeprze i ma złamaną rękę. Przez to, że mają takie niedobory, nie jedzą w ogóle nabiału, bo jest bardzo drogi tutaj. Nie jedzą serów, nie jedzą jogurtów, nie piją mleka. A te dzieci, które tutaj biedne przychodzą, one w ogóle w domu nic, to poza ryżem nic nie ma w domu. Jeżeli jest ryż, to jest dobrze wśród tej biedoty, nie? Więc to jest jedyny czas w ich życiu i w ogóle w ciągu dnia, kiedy one dostają jakiekolwiek białko, tak? Bo wiesz, już nie mówię w ogóle o mięsie, no bo to w ogóle jest abstrakcja. Wolontariat w naszej fundacji polega głównie na pracy w szkole i sierocińcu. Ludzie przyjeżdżają, dzielą się swoimi talentami, swoimi umiejętnościami. Można uczyć angielskiego, można prowadzić zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne z dziećmi. Każdy z nas ma coś do zaoferowania, czym mógłby się podzielić z innymi, w tym przypadku z naszymi małymi podopiecznymi. Często wydaje Ci się w Polsce, że może nie masz nawet żadnego talentu, a jednak tutaj, gdzie świat tak bardzo się różni, bardzo wiele można zaoferować małym pociechom i uczyć angielskiego, prowadzić zajęcia sportowe. Wszystkie gry i zabawy, które pamiętasz z dzieciństwa, tutaj tak samo się sprawdzą. Ona też była mega chora, też poszła do szpitala. bo nic nie jadła przez miesiąc, bo też jej dali jakieś, nie wiem, albo ją otruć ktoś chciał, więc ona, jej mama, wiesz, na ulicy z łzami w oczach, już taka zrezygnowana.
Ale też jej mama bała się wysłać ją do normalnego lekarza, do szpitala, bo jak tutaj, jeżeli wiesz, leczą otruł jakimiś ziołami, czy tam nie wiem, czymś malagaski, to nie wierzą, że jak pójdziesz do białego lekarza i to dziecko umrze, to jest wina To wtedy jest tego lekarza, nie? Właśnie, no, że poszłaś do białego lekarza, a nie leczyłaś dalej. Bo to dziecko już było w krytycznym stanie, a matka się nadal obawiała pójść do szpitala. Ale na szczęście to zrobić. Więc oni tutaj, tu rodzina mieszka, nie? 6 dzieci, 2 rodzice. W jednym łóżku śpią. No, na podłodze też śpią, muszą rozkładać jakieś maty zapewne. Rodzice śpią na łóżku z najmłodszymi dziećmi, a starsze dzieci śpią na podłodze. A tutaj, a ty mi kuzin Nareo? Poszukujemy sponsorów w Polsce oraz innych krajach europejskich, którzy chcieliby zafundować szkołę dziecku, opłacić szkołę wraz z ciepłym posiłkiem, które dziecko zjada codziennie w kantynie. I takich dzieci, które już znalazły swoich opiekunów, jest w tej chwili pod opieką Fundacji już 150. Wierzę w to, że tylko poprzez edukację możemy sprawić, że będzie się tutaj żyło trochę lepiej ludziom. Wierzę w to, że każde dziecko zasługuje na normalne dzieciństwo. A poza tym wolontariuszem może zostać tak naprawdę każdy, kto po prostu chciałby przyjechać tutaj i zrobić coś. Prowadzą z dziećmi zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Wszystko zależy od tego, kto jaki ma pomysł na swój wolontariat, czym czuje się najlepiej. Ankizigasi wspiera również szkoły znajdujące się na wioskach. Mamy w tej chwili pod opieką 14 szkół, które czekają na pomoc naszą i waszą. Musimy odbudować te szkoły. Praktycznie nie ma tam nic. Często w porze deszczowej zajęcia nie mogą się odbywać, dlatego że z dachu leje się woda. Zbieramy pieniądze, zbieramy ludzi chętnych, którzy chcą przyjechać i pracować tam, budować te szkoły, odbudowywać je razem z nami. Więc również przy tym możecie nam pomóc i liczymy na waszą pomoc. To jest rodzina, która też ma sponsorów, znaczy dzieci mają sponsorów, którzy płacą za szkołę i z okazji świąt synek państwa tych w Polsce, którzy wspierają małą Salui, narysował dla całej rodziny życzenia i napisał i właśnie przyszliśmy im przynieść. I taka wymiana, tak powiem, listów za pośrednictwem naszej fundacji również istnieje, że dzieci Salui coś teraz narysuje razem z rodzeństwem w zamian za tą pocztówkę, którą ona otrzymała, a Mati narysował dla niej i dla całej rodziny również życzenia. Wysłał jako drobny upominek. No i tutaj w drugiej rodzinie, którą ona kiedyś przyjęła pod dach, też zbudowaliśmy ten dom. No bo tutaj też jak pomaga się jednej osobie, to trzeba też myśleć o tych, które żyją dookoła, bo jest olbrzymia zazdrość między Malgaszami, więc czasami chce się dobrze zrobić, no ale niestety ci ludzie potem są w jakiś tam sposób, nie wiem, napastowani przez swoich sąsiadów, więc no trzeba naprawdę bardzo uważać i też nie ma nic za darmo. Właśnie jeżeli my pomagamy, ta kobieta przychodzi też, pracuje w ogrodzie szkolnym, pracuje też w szkole, sprząta. Właśnie na tej zasadzie, żeby ona też nie miała poczucia i ludzie dookoła, że ona dostaje to od białych za darmo, czy od siód za darmo, no bo wiadomo, tych ludzi potrzebujących tutaj dookoła jest naprawdę mnóstwo. Seczanu wołał mama Maria. A Firi ulnajtu. Fal. To tutaj 7 osób mieszka, no i właśnie to też mama takiej małej Marysi, którą pokazywałam Tobie wcześniej w szkole. I oni tutaj też tak naprawdę skądś się przybłąkali, oni w ogóle nie mieli gdzie mieszkać. Więc też ten dom jest jeszcze nie do końca wykończony. Między innymi dlatego, że ta kobieta naprawdę przychodzi i pracuje w szkole, a mama niestety Marii teraz urodziła kolejne dziecko, pije dosyć sporo i ojciec tak naprawdę zajmuje się szóstką tych dzieci. No ale właśnie nie mogliśmy pomóc tylko tej, a tej nic nie zrobić, no i ze względu na to, że ci naprawdę nic nie mieli i z tego względu też, no, że nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby ci z zazdrości wraz z innymi ludźmi byli, wiesz, niemili, nieprzyjemni dla nich i jeszcze nie daj Boże im, nie wiem, coś tam zrobili.
Przyjeżdżając do nas, masz okazję żyć w zupełnie innym środowisku i świecie, poznać wspaniałych, cudownych ludzi, którzy tak naprawdę nie różnią się wiele od nas. No i niestety są bardzo biedni, ale dzięki Wam wszystkim, nam, mają okazję poznać inny świat i nauczyć się pewnych rzeczy, które dla nich są zupełnie nowe, ale również Madagaskar i te dzieciaki i ci ludzie, którzy stają na naszej drodze, uczą nas bardzo wiele o życiu i zmieniają często podejście do świata, bo to, co w tym europejskim kraju wydaje się tak oczywiste, jak dostęp do lekarza, czy jedzenie, czy leki, tutaj wielokrotnie dla wielu ludzi jest tak naprawdę nieosiągalne i to, co w Europie często dzisiaj już nie ma miejsca, tutaj wciąż jest żywe. Często przy naszych drzwiach stają ludzie prosząc o pomoc z dziećmi na ręku, chorymi. Są to matki, które znamy ich sytuację, więc wielokrotnie miałyśmy już do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy ratowałyśmy komuś tak naprawdę życie za przysłowiowe 10 zł, 5 zł, wysyłając go do lekarza, kupując mu potrzebne leki. Dlatego nasza fundacja nigdy nie daje ludziom pieniędzy. Działamy w inny sposób, właśnie umożliwiając dostęp dzieciom do nauki w szkole, bądź wysyłając ludzi do lekarza czy do szpitala, pomagając doraźnie. Dajemy również pracę rodzicom dzieci, które są objęte programem Adopcji na odległość. Rodzice ci przychodzą w ramach jakby odpracowania, odwdzięczenia się, przychodzą i pracują na stołówce szkolnej. Mamy przygotowują posiłki dla dzieci, ojcowie w okresie wakacyjnym malują, odświeżają budynki szkolne. Do tej pory udało nam się wyremontować 3 budynki w szkołach wiejskich, które wspieramy. Potrzeb jest naprawdę bardzo wiele. Wiele szkół czeka na naszą pomoc. Podczas naszego pobytu w Polsce organizujemy wiele spotkań, na które serdecznie zapraszamy. Pokazujemy zdjęcia i opowiadamy o życiu na Madagaskarze, o zwyczajach, o ludziach, których spotykamy. Na tych spotkaniach można również przekazać darowizny i wesprzeć naszą fundację. Zapraszam serdecznie na nasz profil na Facebooku Ankizi Gasi Dzieci Madagaskaru. Tam możecie zobaczyć zdjęcia na bieżąco, staramy się je wrzucać z tego, co dzieje się u nas. Zdjęcia z zajęć z wolontariuszami, zdjęcia z odbudowy szkół i z tego, jak wygląda nasze życie dookoła na co dzień. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Jeżeli chcielibyście przeżyć taką przygodę, jeżeli chcecie coś dać z siebie innym, zapraszamy Was serdecznie na Madagaskar, dołączcie do nas. Wystarczy do nas wysłać maila na adres wolontariat@dziecimadagaskaru.pl i do zobaczenia na Madagaskarze. Bye! Suamadu, uma balada que agarra como suado sai. Que pachua menina magila, não é coragem, a comecei a falar. Adobe aminei, you think I turn up, you think I turn up, Adobe aminei, you think I turn up, you think I turn up, take Malaye, this is how I turn up, what we got to take over your desire. Bandi bandi, si ma